Ćwiczenie na poprawę zbiegów to chyba najczęstsza prośba, którą dostawałem od Was w mediach społecznościowych, a także która była sugerowana przez moich patronów. I rzeczywiście, temat ten nie jest prosty ze względu na to, że zbiegi, a szczególnie te techniczne, stanowią najtrudniejszą część biegania w górach. Co zrobić, aby je poprawić nie tylko od strony po prostu bycia w terenie, po prostu trzeba zwiększyć siłę oraz sprawność niektórych elementów ciała. I to właśnie w tym treningu pokażę Ci, jak wykorzystywać proste, możliwe do wykonania w domu ćwiczenia, tak aby być pewniejszym, stabilniejszym na zbiegach, aby zmniejszyć swoje ryzyko kontuzji i cieszyć się bieganiem w górach jeszcze bardziej. Zapraszam do oglądania i do działania razem ze mną. Do wykonania tego treningu nie potrzebujecie wiele sprzętu. Przyda się Wam tutaj guma oporowa, przyda się Wam tutaj krzesło bądź jakiś rodzaj podwyższenia oraz również przyda się Wam miejsce, do którego tą gumę oporową będziecie mogli przyczepić, tak aby ona się nie przesunęła przy palow pressie. Jeśli chodzi o liczbę powtórzeń, we wszystkich ćwiczeniach będziemy wykorzystywać sobie 3 serie po 12 powtórzeń. Jeśli ćwiczenie jest jednostronne, wykonujemy je oczywiście na obie strony. Możecie zmniejszyć ilość powtórzeń do 8. Tutaj też z racji na fakt, że część ćwiczeń będzie wykonywane właśnie na jedną stronę, nie musimy robić typowej przerwy pomiędzy poszczególnymi ćwiczeniami, czyli pomiędzy poszczególnymi seriami, z tego względu, że przerwą będzie wykonanie ćwiczenia po prostu na drugą stronę, czy też na drugą nogę. Ja uruchamiam sobie trening i wybaczcie, jeśli czasem pominę albo zrobię jedno powtórzenie za dużo, bo będę starał się też tłumaczyć Wam w trakcie, co będziemy robić. Dobra, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to plank kopenhaski. I tutaj bardzo ważna sprawa, że niekoniecznie musimy wykonywać je od razu właśnie w tej formie, której ja wykonuję, czyli z oparciem na całej stopie. Wykonujemy sobie tutaj ten trening raczej z takim założeniem, że chcemy progresować od łatwiejszych do trudniejszych wersji, więc na samym początku możecie też wykonywać go z kolanem opartym o właśnie obszar, na którym się podpieracie. Ja zrobię to w pełnej wersji tego ćwiczenia. Zacznijcie sobie wykonywać od 8 powtórzeń i progresujcie ku 12 powtórzeniom. Ja wykonam od razu 12, natomiast możecie oczywiście skończyć wcześniej i przewinąć dalej. I jedziemy. Możemy dodać jeszcze akcent właśnie unoszenia nogi, natomiast nie jest to konieczne. Sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Starajcie się utrzymywać prostą linię tułowia w trakcie wykonywania tych ćwiczeń. Zobaczycie teraz, jak wygląda to właśnie od tej strony tylnej. Tułów ma być cały czas utrzymywany w linii prostej. Nie możemy się skręcać w jedną czy w drugą stronę. I ruszamy. Dziewięć, 10, 11 i 12. Tak jak wspomniałem, przechodzimy sobie od razu do następnej serii. Pamiętajcie tu, aby kierować się też odczuciem, czyli jeśli będziecie mieli odczucie, że ćwiczenie jest dla Was za trudne, możecie w połowie zmienić na przykład na kolano oparte o stopień. Ok. Zmiana nogi. Przywodziciele naprawdę mocno to odczują, ale pojawi się też zaangażowanie mięśni skośnych brzucha. Ten ruch, który wykonujemy nogą do przodu, daje taki trochę bodziec, który wymusza większe zaangażowanie właśnie mięśni skośnych.
Ok. I ostatnia seria. Krzesło przyda się nam też później, także nie odstawiajcie go po zakończeniu tego ćwiczenia. I jedziemy. Ktoś mógłby zapytać, a po co ćwiczenia przywodzicieli w takim treningu pod zbiegi też stabilizującym? Ano po to, że bardzo często zdarzają się na zbiegach uślizgi do tej strony zewnętrznej i wtedy prawidłowa aktywizacja tej okolicy może ochronić nas przed upadkiem, poważnym urazem, ale również zapewnić nam właściwą dozę stabilizacji. Ok. Planki kopenhaskie zakończone. Teraz przechodzimy do pull-off press. Jednego z moich ulubionych ćwiczeń, jeśli mowa o antyrotacjach. Gumę przytwierdzamy sobie na poziomie ramion. Dobierzcie też siłę tej gumy do swoich możliwości. Ruch, który będziecie wykonywać, polega na tym, że ustalamy stabilną pozycję obu nóż. Są również różne warianty tego ćwiczenia, natomiast pamiętajmy, że zaczynamy od tych prostszych wersji. I teraz wypychamy ręce do przodu, tak aby zachować pozycję prostą. I powtarzamy to również 8 do 12 razy. Uwielbiam to ćwiczenie ze względu na to, że wybija ono nas właśnie z równowagi bardziej poprzez zaangażowanie tych górnych okolic, górnych mięśni i świetnie można właśnie też użyć całego łańcucha stabilizującego tych mięśni antyrotacyjnych. Zobaczycie teraz, jak wygląda to od tyłu. Staramy się gumę prowadzić bezpośrednio przed sobą. Często pacjenci, gdy pierwszy raz widzą to ćwiczenie, twierdzą, że to jest przecież nic, ale kiedy zaczyna się je wykonywać, czuć tak naprawdę, jak mocno pracują właśnie mięśnie skośne brzucha. Jedziemy z drugą serią. Oczywiście mięśnie antyrotacyjne w momencie, w którym podpieramy się na jednej nodze, tak jak w bieganiu, to nie tylko mięśnie brzucha, ale również chociażby mięśnie pośladków i zauważycie, że one też tutaj bardzo mocno pracują. Została nam jeszcze jedna seria. Pamiętajcie o tym, żeby utrzymywać stabilny tułów, starać się nie przemieszczać razem z tą gumą, a ruch wykonywać dokładnie
przed sobą. Możecie później też dokładać lekkie bodźce rotacyjne w drugą stronę, natomiast na sam początek w zupełności wystarczy to, co robicie teraz. I ostatnia seria. Ok, mamy to i już teraz czuć, jak mocno pracują właśnie mięśnie brzucha. Kolejne ćwiczenie również wykonujemy na krześle i teraz wariant jest bardzo podobny i robimy praktycznie to samo, co robiliśmy wcześniej, z tym, że teraz nogą pracującą będzie noga położona od dołu, czyli jest to plank boczny z opadem biodra w dół. Możemy również podeprzeć tutaj stopę na kostce, tak jak robię to tutaj ja, i pracować w tym zakresie. Możemy, jeśli jesteście osobami bardziej początkującymi, dopiero zaczynacie z tymi ćwiczeniami, podeprzeć się na kolanach i wykonywać to w tym zakresie. Tak czy inaczej będzie dobrze, wybierzcie wersję, która bardziej Wam pasuje i jedziemy znowu 3 serie po 12 powtórzeń. Ruch do dołu powolny, kontrolowany. Te ćwiczenia wydają się też być naprawdę bardzo proste, ale mocno wchodzą. To też poczujecie po tym treningu. Zamiana i lecimy z drugą stroną. Kontrolujemy pozycję bioder, aby nie rotować miednicy. To ćwiczenie też jest bardzo fajne, ponieważ oprócz mięśni skośnych angażuje również mięśnie pośladkowe średnie, stabilizujące nas w płaszczyźnie czołowej. I druga seria. Okej. W połączeniu z tym poprzednim, czyli pull-off pressem, naprawdę mocno to daje. Przechodzimy do następnej serii. Super. I ostatnie powtórzenia na tę stronę.
Ok. I przechodzimy do następnego ćwiczenia. Kolejnym ćwiczeniem, które używamy w kontekście stabilizacji na zbiegach, jest tak zwany ice skater. Nic innego jak skoki do boku. Tutaj przede wszystkim nie chodzi nam o to, aby wykonać jak najlepszy i jak najszybszy bodziec taki plyometryczny czy dynamiczny, tylko aby ustabilizować nasze lądowanie. Wykonujemy tutaj 3 serie po 12 skoków na nogę i nie musi to też być bardzo obszerny skok. I zaczynamy. Tutaj mamy za zadanie utrzymać w końcowej fazie tę pozycję po lądowaniu. Ok. I około 20-30 sekund przerwy. W tym ćwiczeniu bardzo istotne jest to, aby starać się po lądowaniu utrzymać przynajmniej przez chwilkę pozycję, w której lądujemy. Można wydłużyć ją do 3-4 sekund, ale wtedy zmniejszcie liczbę powtórzeń do 8, max 10. I ruszamy z drugą serią. Chwila przerwy. Ważna też sprawa, aby przy lądowaniu zadbać o to, aby kolano nie uciekało nam tutaj tak do strony przyśrodkowej, tylko abyśmy starali się je skontrolować. To jest bardzo ważne w momentach, w których na przykład zbiegamy rynną taką w górach, wąska ścieżka i musimy dynamicznie przeskakiwać z jednej strony na drugą. Tam wtedy to ćwiczenie troszkę pomoże nam w późniejszym utrzymaniu prawidłowej pozycji tego stawu kolanowego. Jedziemy z ostatnią serią. Ok. Teraz będziemy robić ćwiczenie, które jest nieco bardziej statyczne, natomiast które bardzo mocno pozwala uzmysłowić sobie, jak kontrolować miednicę. Jest to nie tylko ćwiczenie, które przydaje się nam w zbiegach, jest to również ćwiczenie, które pomaga ogólnie w stabilizacji centralnej naszego tułowia. Tu będziemy potrzebować jedynie ściany, za którą będziecie się mogli chwycić. Nogą pracującą będzie noga wewnętrzna, ale uwaga, to, co będzie się tak naprawdę tutaj fajnego działo, będzie stabilizował się też pośladek nogi postawnej. To ćwiczenie nazywa się Controlled Articular Rotations, czyli kontrolowane artykulacje czy rotacje stawowe, czyli nic innego jak uważnie wykonywane, przeprowadzane przez cały zakres ruchomości ruchy stawu biodrowego. Zaczynamy od pozycji kopnięcia do tyłu i bardzo ważne, że zwróćcie uwagę, najpierw pokażę, na co zwrócić uwagę podczas tego ćwiczenia. Nie możemy mieć sytuacji, w której wykonujemy takie pochylenie w tułowy czy przeprost właśnie w odcinku lędźwiowym. Cały ruch tutaj ma odbywać się w biodrze, więc w momencie, w którym poczujecie ograniczenie, że to już jest koniec Waszego zakresu ruchomości, wtedy zatrzymajcie się w tym ruchu. Wykonujemy sobie tutaj 12 takich obwodzeń i będziemy sobie zamieniać ruch do przodu, do boku, do tyłu i powrót z ruchem do tyłu, do boku i powrót. I znowu przód, odwodzimy do boku, rotujemy, powrót i do tyłu, odwodzimy, rotujemy, powrót. Można robić to oczywiście bardziej płynnie, natomiast te zatrzymania pozwalają nam bardziej poczuć aktywizację tego pośladka
Staramy się utrzymywać też miednicę w poziomie. Wbrew pozorom te ćwiczenia kontrolowanych artykulacji w stawie biodrowym mogą być, uwierzcie mi, naprawdę trudne. Przechodzimy do drugiej nogi. Tutaj nawet możecie czasem wykorzystać to ćwiczenie jako pewnego rodzaju aktywizacja czy mobilizacja przed treningiem biegowym. Ja natomiast często wykorzystuję je właśnie w trakcie takiego treningu stabilizacyjnego. Nawet w formie jednej serii bardzo fajnie pozwala to niejako, nazwijmy to, obudzić się mięśniom pośladkowym, poczuć ich pracę. Można użyć tutaj obciążenia również założonego na kostkę, tak aby utrudnić sobie nieco wykonanie tego ćwiczenia, ale na samym początku ono jest i tak wystarczająco trudne i angażujące te mięśnie pośladkowe, więc tutaj w takim treningu nawet, tak jak mówię, można zrobić jedną serię, natomiast jeśli to jest już któraś Wasza sesja, możemy wykonać tych serii do 3. Wtedy po prostu spauzujcie wideo i przejdźcie później do dalszej części, bo po tym zostało nam tylko tak naprawdę jedno ćwiczenie. Nastąpi zmiana kamery. Kamerę zmieniłem głównie po to, żebyście widzieli, co tutaj będę robił. I tutaj będziemy wykonywać ćwiczenia takie z tak zwanym zatrzymaniem. Już posprzątajmy całą licę. O co tutaj chodzi? Będziemy robić taki step down ze stopnia z zatrzymaniem w różnych kierunkach, czyli będzie to kierunek do przodu, tutaj, i kierunek do boku, tutaj. Czyli tak jak mamy też właśnie w naszym sporcie. Najpierw zaczynamy od ćwiczenia na jedną nogę. Bardzo ważne jest tutaj to, aby po zejściu, najpierw nie zaczynamy jeszcze ćwiczenia, pokażę o co chodzi, aby wyhamować kończynę, starając się jednocześnie zadbać o ten staw kolanowy. Wracamy i zejście do boku wykonujemy w podobnym właśnie wzorcu, czyli tak, aby ustabilizować kolano i skierować je mniej więcej na środek stopy. Jest to ćwiczenie tak zwanego hamowania, czyli też jeden z elementów, który bardzo mocno przydaje się nam na zbiegu i pozwala zbudować też taką ekscentryczną siłę mięśnia czworogłowego. Dobra, ruszamy. Tutaj robimy od 8 na początku powtórzeń. Możecie je zwiększyć do 10 powtórzeń na nogę, natomiast jest to dosyć obciążające ćwiczenie, dlatego zalecam ten zakres 8. I jedziemy. Oczywiście można później też podwyższyć stopień i utrudnić sobie to ćwiczenie lub dołożyć jakiś rodzaj obciążenia. Pozwólcie, że przesunę trochę nasz rekwizyt i jedziemy. Zamiana nogi, druga seria.
I ostatnia seria. Ok, mamy zakończony nasz trening stabilizacyjny pod kątem zbiegów. Oczywiście nie tylko pod kątem zbiegów, ale ogólnie biegania terenowego i biegania w ogóle. Oczywiście elementów, które odpowiadają za to, że zbiegi są bezpieczne, jest znacznie więcej. Musimy mieć zbudowaną prawidłową siłę mięśnia czworogłowego, musimy mieć zbudowaną ogólnie prawidłową, dużą siłę mięśniową, a także wzorce ruchowe, ale to robimy za pośrednictwem innych treningów, które również możecie znaleźć na moim kanale. Ten trening służy głównie zaangażowaniu właśnie mięśni antyrotacyjnych, mięśni tułowia w celu ustabilizowania i zwiększenia tej świadomości, zwiększenia bezpieczeństwa na właśnie zbiegach, na których te siły działają na nas największe. Koniecznie spróbujcie i dajcie znać, jak Wam poszło. Tak jak wspomniałem wcześniej, ćwiczeń czy też elementów, które stanowią o tym, że będziemy bezpieczni i silni na zbiegach, jest znacznie więcej niż tylko te pokazane tutaj przeze mnie. Jednakże, co jest bardzo istotne, elementy te po wdrożeniu, bardzo proste, możliwe do wdrożenia w domu, w bardzo dużym stopniu przełożą się już na Waszą pewność, stabilność i możliwość szybszego zbiegania. Dlatego ten trening powinieneś wykonywać minimum 1 raz w tygodniu. Możesz dołożyć go do treningu biegowego bądź w dzień niebiegowy. Możesz również wykonać go jako połączenie z innymi sesjami, które znajdziesz na moim kanale. Pamiętaj jednak, aby nie wykonywać go codziennie, gdyż musisz dać ciału się zregenerować. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chciałbyś oglądać więcej tego typu treści, rozważ proszę stałe wsparcie mnie na Patronite bądź jednorazowe w serwisie Suppi, gdzie możesz postawić mi wirtualną kawę. Dzięki temu ja będę maksymalnie mógł skupić się na dostarczaniu Wam merytorycznych, darmowych treści, a Wy będziecie mogli cieszyć oko tymi pięknymi kadrami i sami czynić swoje bieganie jeszcze lepszym. Zostawcie oczywiście komentarz, jak te ćwiczenia Wam się podobały, jak ciężko było może niektóre z nich Wam wykonać. Zostawcie łapkę w górę, suba i do zobaczenia w kolejnych materiałach.